Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam o różnych funkcjach przyimka do i przyimka dla. Zrobimy też porównanie tych przyimków, ponieważ oba te przyimki możemy przetłumaczyć na angielski jako for. I na pierwszy rzut oka ta różnica pomiędzy nimi nie jest tak oczywista. Jest to pierwszy film z nowej serii na kanale, w której będę mówił o wszystkich przyimkach w języku polskim, jakie mają funkcje, jakie tłumaczymy i z jakimi przypadkami ich używamy. Zaczynamy od przyimka do. Tego przyimka możemy używać, kiedy idziemy, jedziemy albo wykonujemy ruch w kierunku jakiegoś miejsca albo też osoby. Na przykład za godzinę jadę do pracy albo w marcu pojechałem do Portugalii. Może to być też osoba, na przykład dzisiaj idę na obiad do babci. I jak możecie zauważyć, w tej sytuacji przyimek do tłumaczony jest na angielski jako to. Tłumaczenie na for będzie pod koniec. I następna sytuacja, w której używamy przyimka do, to kiedy mówimy o przynależności lub do relacji pomiędzy słowami. Na przykład masz klucze do tych drzwi, to jest odpowiedź do tego zadania. Albo masz dostęp do internetu. Jak możecie zauważyć, tutaj przyimek do też tłumaczony jest na angielski jako to. Następna sytuacja to kiedy mówimy o jakiejś granicy czasowej. I tutaj do tłumaczone jest na angielski jako until albo by. Na przykład dzisiaj pracuję do 5 albo mam czas do poniedziałku. Zrób to do jutra. Następna sytuacja, kiedy używamy tego przyimka, jest bardzo podobna. Tutaj też mówimy o jakiejś granicy czasowej albo o limicie. I tutaj przyimek do tłumaczony jest na angielski jako up to. Na przykład możesz dostać do 20% zniżki albo temperatura może spaść do -10 stopni. Następna sytuacja. Używamy tego przyimka, gdy adresujemy coś do kogoś albo do czegoś. I tutaj już przyimek do tłumaczony jest na angielski jako for. Na przykład mam do ciebie prośbę albo mam do ciebie jedno pytanie. I jeszcze jedna sytuacja z przyimkiem do. Tutaj używamy przyimka do, kiedy mówimy o jakimś celu albo o przeznaczeniu, o jakiejś akcji do wykonania. Na przykład ten artykuł jest do przetłumaczenia albo te dokumenty są do podpisania. I zaczynamy z przyimkiem dla. Ten przyimek zawsze tłumaczony jest na angielski jako for. I powiem Wam dzisiaj o dwóch sytuacjach, kiedy używamy tego przyimka. Na początku, kiedy coś przeznaczone jest dla kogoś jako dar, jako prezent. Na przykład kupiłem prezent dla mamy albo mam dla ciebie wspaniałą informację. Albo ten kurs jest przeznaczony dla studentów. Następna sytuacja, kiedy używamy tego przyimka, jest kiedy mówimy o naszej perspektywie, o naszym punkcie widzenia. Na przykład dla mnie to nie ma sensu. Albo to dla niej trudna sytuacja. I teraz czas na porównanie tych dwóch przyimków. Przyimka do i przyimka dla. Na początku przeczytam przykłady z przyimkiem do i później powiem Wam, kiedy używamy tego przyimka, kiedy ten przyimek tłumaczony jest na angielski jako for. I następnie zrobimy to samo z przyimkiem dla. A więc zaczynamy. Mam do ciebie prośbę. To pytanie jest do ciebie. Ten artykuł jest do przetłumaczenia. W dwóch pierwszych zdaniach, czyli mam do ciebie prośbę i
to pytanie jest do ciebie, musimy użyć przyimka do, ponieważ mówimy o adresacie, czyli mam do ciebie prośbę, albo to pytanie jest do ciebie. Natomiast w trzecim zdaniu ten artykuł jest do przetłumaczenia. Tutaj mówimy o jakimś przeznaczeniu, do jakiejś akcji do wykonania. Ten artykuł jest do przetłumaczenia, albo to zadanie jest do poprawy. A więc przyimka do używamy, kiedy mówimy, kiedy skupiamy się na adresacie. Na przykład, kiedy mówimy o liście, wiadomości, pytaniu itd. Ale też używamy tego przyimka, kiedy mówimy o przeznaczeniu czegoś, kiedy jest jakaś akcja do wykonania. Na przykład artykuł do przetłumaczenia, czy zadanie do poprawy. I zobaczmy teraz na przykłady z przyimkiem dla. Kupiłem prezent dla mamy. Ten kurs jest przeznaczony dla studentów. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. A więc przyimka dla używamy, kiedy coś jest przeznaczone do użytku dla kogoś. Często jako prezent, na przykład kwiaty, ale też może być pomoc czy rada. Kiedy też coś może wpłynąć na nas, na nasze samopoczucie, pozytywnie albo negatywnie, bo możemy powiedzieć, mam dla ciebie dobrą wiadomość, ale też możemy powiedzieć, mam dla ciebie złą wiadomość. Zdecydowałem się na ten film, na to wyjaśnienie, ponieważ często na lekcjach ze mną moi uczniowie anglojęzyczni często mają problemy. Nie są pewni, czy użyć przyimka dla, czy użyć przyimka do. Mam nadzieję, że po tym filmie ta różnica będzie dla Was jaśniejsza, ale pamiętajcie, że jeśli pozostaną jakieś wątpliwości, możecie zadawać swoje pytania w komentarzach. Na koniec krótka praktyka, żebyście mogli sprawdzić, czy dobrze rozumiecie różnicę pomiędzy tymi przyimkami. W tym ćwiczeniu musimy wstawić odpowiedni przyimek, albo do, albo dla. W tym momencie możecie zastopować to wideo, żeby zastanowić się, którego przyimka powinniśmy użyć, a ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. I pierwsze zdanie. Masz dla mnie jakieś wiadomości? Czy wiecie, dlaczego tutaj powinniśmy użyć przyimka dla? Dajcie znać w komentarzach. Numer 2. Kupiłem prezent dla mojego brata. Tak, prezent jest przeznaczony dla kogoś, jest to do użytku i jest to właśnie prezent, a więc przyimek dla. Do kogo jest ten list? Tutaj do, bo mówimy o adresacie. Skupiamy się na adresacie tego listu. Następnie mam kilka rad dla ciebie. Tutaj przyimek dla, ponieważ tych rad możemy użyć, możemy z nich skorzystać. Numer 5. Szef ma prośbę do swojego pracownika. Tutaj mówimy o adresacie. Zrobiłem ten film dla uczniów. Tak, ten film jest do użytku dla uczniów. To pytanie jest do ciebie, czyli ty jesteś adresatem. Zamówienie zostało wysłane do klienta. Taka sama sytuacja. Mówimy o adresacie zamówienia. To jest dla was dobra okazja. Czyli z tej okazji możemy skorzystać. Czyli przyimek dla. I mam sprawę do ciebie. Mówimy o adresacie. Mam jakąś sprawę do ciebie. Mam nadzieję, że to ćwiczenie nie sprawiło wam żadnych problemów. Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło. Mam też nadzieję, że ten film był dla was bardzo pomocny, że teraz ta różnica pomiędzy tymi przyimkami jest dla was jasna. Zachęcam też do zostawiania swoich zdań w komentarzach właśnie z przyimkiem do i z przyimkiem dla. I to już jest
koniec. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Na koniec jeszcze proszę o zostawianie łapek w górę i subskrypcji. I do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!